Czy wiesz, że podróż do UK może zakończyć się brutalnym lądowaniem i to zanim jeszcze wystartujesz? Wszystko przez jeden pozornie niewinny błąd przy ETA, który potrafi zamienić twój wypad w koszmar. Wyobraź sobie, masz już bilet i nocleg zabukowane, a na mailu potwierdzenie twojej ETA i wszystko wygląda cacy, dopóki nie pojawisz się na lotnisku i nie usłyszysz tego jednego zdania, po którym opada kopara. W dzisiejszym filmie zaprezentuję najczęstsze pułapki, przez które ludzie sami komplikują sobie życie, a na koniec opowiem historię, która jest tak absurdalna, ale naprawdę przez ten jeden fatalny błąd ktoś naprawdę rozwalił sobie wyjazd. Od ponad roku elektroniczne zezwolenie ETA to obowiązek dla praktycznie każdego, kto planuje odwiedzić wyspy bez wizy. W teorii wygląda to tak, że wypełniasz wniosek online, płacisz i czekasz 15 minut na potwierdzenie. Brzmi jak dzieci nada, co nie? Ale diabeł tkwi w szczegółach. Od niedawna obowiązuje zasada no permission, no travel, a brytyjski algorytm nie zna ani grama litości. Każdy, nawet najmniejszy błędzik w twoim wniosku może skutkować tym, że twój misterny plan wycieczki na wyspy zamieni się w komedię pomyłek, która wcale nie jest taka śmieszna, gdy jesteś już na lotnisku, a do odlotu coraz mniej czasu. W dzisiejszym filmie przedstawię swój subiektywny ranking 5 najczęstszych wpadek przy ETA, które są tak oczywiste, że aż wierzyć się nie chce. A na końcu tradycyjny bonus dla wytrwałych. Zapraszam do oglądania. Wyobraź sobie, że jest późny wieczór, a ty siedzisz przed komputerem i wypełniasz online swój wniosek o ETA. Być może jesteś trochę zmęczony, ale na początku trafiasz na rubrykę pod tytułem imię i nazwisko. I oczywiście wypełniasz z pamięci, no bo przecież znasz je dobrze od urodzenia, no i co tu można przecież schrzanić. I tu właśnie czai się pierwsza pułapka, bo wystarczy, że pominiesz swoje drugie imię albo zrobisz literówkę w nazwisku. System oczywiście to przyjmie, twoja płatność 20 funtów przejdzie, a ty dostajesz potwierdzenie. Natomiast prawdziwy dramat zaczyna się dopiero na lotnisku. Pokazujesz przy odprawie swój paszport, pracownik go skanuje i nagle zapada grobowa cisza. Dlaczego? Bo system nagle mówi: Nie znam tego człowieka. dla brytyjskiego algorytmu ETA nie jest przypisana do twojej twarzy, tylko do konkretnego ciągu znaków. A jeśli twoje dane z paszportu nie pokrywają się z tymi, które wpisałeś we wniosku co do joty, to dla systemu jesteś nikim innym, tylko obcą osobą, która nie ma praw do wjazdu do UK. I nie pomogą żadne tłumaczenia, że to przecież tylko drobna pomyłka. Co zatem możesz zrobić z tym fantem? Przede wszystkim podczas wypełniania wniosku najlepiej otwórz swój paszport na stronie ze zdjęciem i przepisuj wszystkie swoje dane dokładnie co do joty jak skrupulatny urzędnik. Bo w tym wypadku 99% dobrze oznacza dokładnie tyle samo, co 100% źle i to są właśnie te oczywiste rzeczy, które naprawdę rozwalają cały proces. I uwierz mi, to wszystko to jeszcze nic w porównaniu z tym, co ludzie potrafią zrobić. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat samej ETA, nagrałem na ten temat całą serię filmów, a linka do niej znajdziesz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. To jest ten moment, w którym wielu podróżnych traci zimną krew. Numer twojego paszportu i jego data ważności to dane, które powinieneś traktować jak kod do sejfu. A scenariusz jest klasyczny. Wypełniasz wniosek online i zamiast spojrzeć do fizycznego dokumentu, spisujesz dane ze screenshota w twoim telefonie. I może być to twój stary paszport, który stracił ważność jakieś 2 miesiące temu, a może to być zwykła literówka, na przykład pomyliłeś literkę O z cyfrą 0. Nie ma znaczenia. Twój wniosek tak czy owak przechodzi, ty dostajesz potwierdzenie i żyjesz sobie w błogiej nieświadomości, dopóki nie pojawisz się na lotnisku. Tam brytyjski algorytm rządowy przeprowadzi brutalną weryfikację rzeczywistości. Twoja ETA jest przypisana do numeru paszportu, który podałeś we wniosku. A jeśli podczas odprawy numer paszportu we wniosku i numer paszportu, który pokazujesz, nie zgadzają się, to dla brytyjskiego systemu znowu jesteś osobą, która nie ma zezwolenia na wjazd do UK. A zgodnie z brytyjskimi przepisami, wymiana paszportu na nowy automatycznie unieważnia twoją dotychczasową ETA. Dlatego jedyne, co możesz w tej sytuacji zrobić, to sprawdzić dokładnie numer i datę ważności twojego paszportu 2 razy, najlepiej czytając je na głos. Bo jeśli na tym etapie polegniesz, to nawet najszczerszy uśmiech nie pomoże ci przejść przez odprawę do kontroli bezpieczeństwa. A nawet jeśli nie zdajesz bagażu, to i tak w końcu polegniesz na bramce. To nie ma znaczenia. I serio, to też nie jest najgorsze, co może ci się przytrafić. A jeśli nie udało ci się jeszcze do tej pory obejrzeć mojego filmu na temat No Permission, No Travel, zostawiam ci linka na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. Zanim przejdziemy dalej do cięższych przewin, krótka autopromocja.
Jeśli wybierasz się wkrótce do UK i nie chcesz, aby twoja podróż wyglądała jak skrzyżowanie Jasia Fasoli z Monty Pythonem, koniecznie pobierz nową, zaktualizowaną wersję darmowego e-booka pod tytułem Podróż do UK – Co należy wiedzieć. W nim znajdziesz mnóstwo informacji i wskazówek, które oszczędzą twój czas, pieniądze i nerwy. Jakby co, link do pobrania znajdziesz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. A jeśli uważasz, że ta wiedza jest dla ciebie cenna i faktycznie pozwala ci ogarnąć brytyjską biurokrację, nie zapomnij zostawić swój ślad w komentarzu, a także daj łapę w górę oraz kliknij w suba i w dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie to bezcenna pomoc przy rozwoju mojego kanału. Z góry wielkie dzięki, a my wracamy do gry. Tu zaczyna się robić naprawdę gorąco. Wyobraź sobie, że wypełniasz swój wniosek online i dochodzisz do tych pytań, które wydają ci się śliskie lub niewygodne, albo po prostu nie znasz na tyle dobrze angielskiego i zwyczajnie nie chcesz kombinować. Wtedy też pojawia się pokusa: wpiszę turystyka, bo będzie lepiej i nikt nie będzie drążył tematu. Albo też: A po co podawać tę informację? Kogo to obchodzi? Po co komplikować sobie życie? po czym klikasz, wysyłasz i niby jest po sprawie. Ale system ETA to nie tylko cyferki i literki, to także ludzie na granicy. I masz fuksa, jeśli zaraz po wylądowaniu przechodzisz przez elektroniczną bramkę bez rozmawiania z kimkolwiek, czego ci serdecznie życzę. Natomiast jeśli trafisz na brytyjskiego pogranicznika, to zacznie się niewinna rozmowa od kilka standardowych pytań, na które powinieneś znać odpowiedź. Natomiast jeśli znajdzie się chociaż jeden szczegół, który nie pokrywa się z twoim formularzem, cała atmosfera może nagle stać się bardzo oficjalna i lodowata. Bo twój formularz to jedno, ale twoja wiarygodność to już inna sprawa. A brytyjscy pogranicznicy nie lubią podkręcanej wersji rzeczywistości i oni takie kwiatki wyłapują z chirurgiczną precyzją. A wiadomo, czym taka chirurgiczna precyzja na lotnisku może się skończyć. Przy okazji, czy twoim zdaniem takie skrupulatne wyłapywanie najdrobniejszych detali w ogóle jeszcze ma sens? Czy to już nie jest lekka przesada? Daj mi znać w komentarzu. A jeśli uważasz, że już gorzej nie można, to oglądaj dalej, bo okazuje się, że jak najbardziej można. Kolejny błąd to klasyk, który potrafi rozwalić nawet najlepiej zorganizowaną podróż. Wyobraź sobie, że jest wieczór przed odlotem, ty już masz spakowaną walizkę i przyszykowany paszport. I tak, tym razem to ten właściwy, a nie przeterminowany. I nagle uświadamiasz sobie: O kurczę, jeszcze nie ogarnąłem ETA. po czym wchodzisz na stronkę i w ciągu 10 minut wypełniasz cały wniosek i tym razem bez literówek i innych wygibasów, po czym płacisz 20 funtów i wysyłasz. Ale gdy po standardowych 15 minutach, o których mowa na stronce rządowej, dalej nie masz swojego potwierdzenia, myślisz sobie: Spokojnie, pewnie przyjdzie za jakąś godzinę. po czym mijają kolejne 2 albo 3, ty kładziesz się spać, a następnego ranka widzisz, że w twojej skrzynce mailowej nadal nie ma potwierdzenia. I gdy już jesteś na lotnisku i masz stanąć w kolejce do odprawy, sytuacja zaczyna się robić coraz bardziej nerwowa, a ty co chwilę zaczynasz odświeżać swoją skrzynkę mailową. Ale niestety twój wniosek utknął na brytyjskich rządowych serwerach, które akurat w tym dniu postanowiły pracować w swoim tempie. I nikt nic tu ci nie pomoże, nikt nic nie zrobi, a twój samolot oczywiście nie będzie na ciebie czekał. I to jest właśnie ten moment, w którym komedia pomyłek zaczyna zamieniać się w desperackie oczekiwanie na cud, który zapewne i tak nie nadejdzie. No bo przecież skoro nie nadszedł wczoraj wieczorem, dlaczego miałby nadejść teraz, gdy jesteś na lotnisku 2 godziny przed odlotem i wysyłasz nowy wniosek w dodatku z lotniskowego Wi-Fi, które porusza się wolniej od ślimaka? Dlatego tym razem moja rada jest bardzo prosta. Nigdy nie zwlekaj z ETA na ostatnią chwilę. Bo mimo, że według stronki rządowej twoje potwierdzenie może przyjść już po 15 minutach od złożenia wniosku, to równie dobrze może to trwać do 3 dni roboczych. I naprawdę warto jest mieć tych kilka dni zapasu, aby spać spokojnie, zamiast modlić się do ikonki odświeżania na lotnisku. I uwierz mi, to cały czas jest nic w porównaniu z tym, o czym ci zaraz opowiem. Ostatni błąd to pułapka na twoją naiwność i pieniądze. Wyobraź sobie, że nie znasz dobrze angielskiego, w necie wklepujesz hasło ETA do UK i klikasz w pierwszą lepszą stronkę, która twoim zdaniem wygląda profesjonalnie. Wypełniasz formularz i gdy przychodzi do płatności i nagle okazuje się, że kwota jest 2 albo 3 razy wyższa od tej oficjalnej rządowej. Właśnie stałeś się klientem pośrednika, który nie ma żadnych magicznych mocy i bynajmniej nie pomoże ci zdobyć twoją ETA szybciej albo lepiej. On po prostu przepisuje twoje dane na rządową stronę i bierze za to słoną prowizję. Ale to jeszcze pół biedy, gdy tylko przepłacisz, ale swoją ETA jednak dostaniesz.
W najgorszym wypadku możesz trafić na stronę widmo, gdzie podajesz swoje najbardziej wrażliwe dane i płacisz oczywiście więcej niż te 20 funtów, po czym nic się nie dzieje. Twoja ETA nigdy nie trafia do brytyjskiego systemu, chociaż ty o tym jeszcze nie wiesz. Dopiero gdy na lotnisku pokazujesz ładnie wyglądające potwierdzenie od pośrednika, pani przy odprawie mówi, że Niestety, ale w brytyjskim systemie ETA nie widnieje absolutnie nic. i oczywiście nie polecisz, a co gorsza, za parę miesięcy ktoś kupi sobie na twoje nazwisko auto albo weźmie pożyczkę z banku. W tej sytuacji moja rada może być tylko jedna i bardzo prosta. Tylko oficjalna strona rządowa gov.uk daje ci gwarancję bezpieczeństwa i najniższej ceny. Nie daj się naciągnąć na jakichkolwiek pośredników, bo w brytyjskiej biurokracji nie ma czegoś takiego jak droga na skróty. Zresztą oficjalna strona rządowa gov.uk wyraźnie odradza korzystanie z usług jakichkolwiek stron trzecich czy innych pośredników. Natomiast jeśli wydaje ci się, że to już koniec absurdalnych wpadek, to zapraszam do obejrzenia bonusu dla wytrwałych. Historia, którą zaraz opowiem, wygląda na scenariusz złośliwego losu, ale wydarzyła się naprawdę, a jej bohater z wiadomych względów niech pozostanie anonimowy. Wyobraź sobie, że nasz bohater miał już wszystko ogarnięte, czyli bilet pierwszą klasą, ekskluzywny hotel i ETA wyrobiona wcześniej, z której nawet już raz skorzystał. Spokojna głowa, zero stresu. Na lotnisku, ponieważ nie zdawał bagażu, od razu poszedł do kontroli bezpieczeństwa, a przy bramce dostał zielone światło i spokojnie wsiadł do samolotu, nie przeczuwając, że najgorsze dopiero ma nadejść. Dopiero gdy wylądował w Londynie, poszedł do bramki elektronicznej, włożył paszport i spojrzał w kamerę, a wtedy pojawił się czerwony krzyżyk. Oficer brytyjskiej Straży Granicznej od razu zaprosił go do swojego stanowiska, wziął jego paszport, zeskanował go i patrząc w monitor najpierw powiedział: Proszę pana, widzę, że zdjęcie w pana wniosku ETA jest niewyraźne, ale to chyba nie jest problem, skoro pan już na tej ECie leciał. Nasz bohater oddycha z ulgą i myśli, że to już koniec dramatu, po czym za chwilę słyszy kolejne zdanie: Proszę pana, problem jest inny. Pana paszport nie ma przypisanej ważnej ETA. I wtedy zapada grobowa cisza. Dopiero po kilku chwilach nasz bohater uświadomił sobie, o co chodziło, bo niedawno musiał z jakiegoś powodu wymienić paszport. I dla niego to przecież była ta sama osoba i ta sama podróż. W dodatku przecież wydał fortunę za ekspres i być może dlatego w roztargnieniu zapomniał wysłać wniosek o nową ETA. Ale to nie zmienia faktu, że paszport, z którym podróżował, nie miał ważnej ETA, a co za tym idzie, on sam nie miał uprawnień, aby wjechać do UK. I nie ma znaczenia, że przeszedł przez bramkę bez problemów i wsiadł do samolotu. Ważne jest to, że na brytyjskiej granicy nie miał ważnego dokumentu wjazdowego. Finał tej historii był do przewidzenia. Oczywiście nasz bohater został zawrócony na własny koszt, ale postscriptum jest takie, że ta historia w teorii i w praktyce w ogóle nie powinna się wydarzyć, a brak ETY w paszporcie naszego bohatera powinien zostać wyłapany już przed jego wejściem do samolotu. Niestety czasem zdarzają się błędy systemu bądź człowieka i na koniec dnia mamy to, co mamy. Dlatego zawsze zalecam traktować swoją ETA poważnie już na etapie składania wniosku, bo konsekwencje wszelkich zaniedbań mogą być dużo poważniejsze niż nam się wydaje. Pewnie zaraz mi powiesz, że te wszystkie historie to jakaś dziecinada i tobie na pewno to się nie przydarzy. Tego ci życzę, ale prawda jest brutalna. Od momentu wprowadzenia systemu ETA problemy z uzyskaniem dokumentu bądź poprawnością we wniosku dotknęło już około 250 000 podróżnych. I tu wcale nie chodzi o osoby z kryminalną przeszłością, tylko najczęściej są to drobne pomyłki. I nie ma znaczenia, czy to była literówka w nazwisku, bądź też niewłaściwy numer paszportu. Efekt był zawsze ten sam. Dlatego jeśli ty chcesz, aby twoja podróż do UK obyła się bez przykrych niespodzianek, zadbaj o fundamenty. Upewnij się, że dane w twoim wniosku są identyczne z tymi w twoim paszporcie. Zawsze odpowiadaj na wszystkie pytania zgodnie z twoją wiedzą. Nie odkładaj całego procesu na ostatnią chwilę i zawsze korzystaj ze strony rządowej. I najważniejsze, koniec końców, dużo lepiej jest spędzić dodatkowe 10 minut przy komputerze i sprawdzić wszystkie dane 3 razy na głos, niż potem wylądować na lotnisku z ręką w nocniku, zanim w ogóle wsiądziesz do samolotu. Przypominam, że jeśli szukasz praktycznych porad i informacji na twój wyjazd do UK, znajdziesz to wszystko w zaktualizowanym, darmowym e-booku pod tytułem Podróż do UK, co należy wiedzieć, a link do pobrania jest na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. W następnym filmie sprawdzimy coś wyjątkowo ciekawego, a mianowicie czy w 2026 roku spontaniczny city break w Londynie ma jeszcze jakikolwiek sens ekonomiczny, czy to już tylko luksus dla wybranych. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, a tak w ogóle wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!